Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na matzadanie.pl. Zapraszam. Dwie proste przecięte trzecią prostą, suma kątów w trójkącie, zadanie 8. W czworokącie ABCD długości boków AD i DC są równe. Wykaż, że jeśli przekątna AC zawiera się w dwusiecznej kąta przy wierzchołku A lub przy wierzchołku C, to czworokąt ABCD jest trapezem. No dobrze, w pierwszej części zadania zajmijmy się dwusieczną z wierzchołka A. Czyli wiemy tyle, że przekątna AC zawiera się w dwusiecznej kąta przy wierzchołku A, zatem rysujemy dowolny czworokąt ABCD i przy wierzchołku A rysujemy dwusieczną kąta. Wiemy, że dwusieczna kąta dzieli kąt na dwa kąty o tej samej mierze, czyli tutaj zaznaczamy alfa i alfa. Dodatkowo wiemy, że boki AD i DC w tym czworokącie są równe, czyli AD oznaczmy literą A i DC oznaczmy literą A. No i teraz zauważamy, że tutaj powstał nam trójkąt ACD, który ma dwa boki o równej długości, zatem jest to trójkąt równoramienny. Czyli kąty przy podstawie w tym trójkącie mają równe miary. Zatem jeśli tu mamy alfa, to po drugiej stronie przy wierzchołku C w tym trójkącie również znajduje się kąt o mierze alfa. Teraz poprowadzimy sobie przerywanymi liniami prostą DC, przerywaną linią prostą AB, no i przerywaną linią prostą AC. Widzimy, że mamy tutaj dwie proste przecięte trzecią prostą. Zatem można zauważyć, że kąt alfa przy wierzchołku A, ten na dole, i kąt alfa przy wierzchołku C w tym miejscu, to kąty na przemian ległe. Zatem, jeżeli to są kąty na przemian ległe i mają takie same miary, to oznacza, że prosta AB i DC są równoległe. A jeżeli te proste są równoległe, to znaczy, że mamy czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Zatem spełnia definicję trapezu, czyli czworokąt ABCD na pewno jest trapezem. Analogicznie postępujemy w przypadku dwusiecznej kąta przy wierzchołku C. Wykonajmy rysunek, czyli rysujemy czworokąt ABCD, rysujemy przekątną AC, tym razem dwusieczna kąta dzieli kąt przy wierzchołku C na dwie równe części. Wiemy, że AD jest równe DC, czyli tutaj mamy boki tej samej długości, zatem trójkąt ADC również jest trójkątem równoramiennym. Z tego faktu wynika, że kąty przy podstawie mają równą miarę, czyli jeżeli tu mamy alfa, to przy wierzchołku A również mamy kąt o mierze alfa. No i teraz rysujemy proste AD linią przerywaną i prostą BC oraz prostą zawierającą przekątną, czyli AC. No i teraz popatrzmy. Jeżeli ten kąt na dole przy wierzchołku C jest tej samej miary co ten kąt przy wierzchołku a mamy tutaj dwie proste przecięte trzecią prostą, to znaczy, że te dwa kąty to kąty na przemian ległe. Następnie z faktu, że mają równe miary, wynika, że proste AD i BC są do siebie równoległe. No ale jeżeli te proste są do siebie równoległe, to znaczy, że czworokąt ABCD jest trapezem. Pod każdym filmem znajdują się linki do treści, które aktualnie oglądasz. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału.